Dzisiejsza miejscówka na noc. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy nie zostać właśnie przy Hossie. No natomiast tam jakby na tym parfonacie ten był oznaczony jako dzienny tylko parking. Ale chyba zostawali tam ludzie, mi się wydawało. Bo też się zastanawialiśmy, czy nie iść na jeszcze jedną tam wycieczkę. No poza tym się okazało, że to jest 8 km. Więc dzisiaj więc byśmy i tak nie dali rady. Dzisiaj byśmy nie dali rady, a jutro cały dzień by nam na to znowu zszedł właściwie. A północ wzywa. Przestawiliśmy się. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy Saipan Linie. Jak się to miejsce Pod nazywa? Kusamo. Kusamo to taka miejscowość kojarzona ze skokami narciarskimi i z biegówkami, z zawodami. Co to jest ta Saipan Lina? Ja w takim razie o tym mniej pozytywnym aspekcie. Tutaj w 1940 roku, po zakończeniu wojny zimowej, w marcu 1940 roku, Finowie wybudowali system umocnień na granicy ze Związkiem Radzieckim i nie był on użyty aż do 1944, kiedy Wehrmacht tutaj się dosyć długo bronił przed nacierającą Armią Czerwoną w czasie wojny kontynuacyjnej. Jest szlak też 4,5 kilometrowy, natomiast nie będziemy na pewno go całego przechodzić, ale może jutro zabierzemy Was i siebie. Pokażemy Wam kawałek tych umocnień. Na Google wyglądają dosyć interesująco. Omijaliśmy do tej pory te wszystkie związane z atrakcje, nazwijmy to, i pamiątki związane z wojną zimową, które mogliśmy też obejrzeć na początku, gdzieś tam będąc w tej wschodniej części południowej Finlandii. Natomiast jakby sytuacja geopolityczna nie zachęca do zwiedzania militariów, tak? Ale skoro już tutaj śpimy, jesteśmy, no to chyba wypada chociaż zajrzeć. A póki co stoimy tak. A tak w ogóle to witajcie. W dzisiejszym odcinku uchylimy wrót Arktyki i w końcu coś ugotujemy. To kolejny dzień się rozpoczął. Ja idę. Nie będę na pewno całych tych fortyfikacji przechodził, tej linii, bo one, jak tutaj jest pokazane, cały tutaj ten przesmyk między jeziorami przedzielały, tak? Ale podejdę może pod 12, może 11. Pierwszą linią obrony były głazy, takie między 1,5 a 3 tony każdy ważył i była ta zapora przeciwczołgowa. Tutaj mamy zdjęcie. To nie jest niemiecki czołg, to jest fiński czołg. No, dzisiaj przekroczymy koło podbiegunowe. Jeszcze Park Narodowy Ulanka mamy, tam jest jeden z wodospadów. Takich chyba bardziej istotnych w Finlandii. Więc nie wiem, czy ten park już jest za kołem podbiegunowym, czy przed jeszcze. No ale w każdym bądź razie renifery już były. Już zaczyna być fajnie. My uwielbiamy północ. Północ ma tylko jeden minus. Wszystko chcecie tutaj zeżreć. Muchy, komary i co tylko innego fruwa. W międzyczasie doszedłem do kolejnego punktu. Zakryte stanowiska karabinów maszynowych. Tyle wystawało. Tutaj mamy akurat radzieckie karabiny maszynowe Maxim.
wiem, czy można zejść. A można zejść. To jest... Tak wyglądało stanowisko. Jest zrobiony tylko w tej chwili komin, żeby było odpowietrzenie. No, jakieś 2 metry w dół. W takiej scenerii głazów, nie głazów. I tutaj te transzeje się ciągną. Tutaj mamy opis właśnie okopów, czy transzei inaczej. Miały 80 cm u podstawy, żeby żołnierze mogli się spokojnie mijać. Oczywiście kopane ręcznie. Tutaj w Kętarata znajdowała się stacja kolejowa, natomiast ona po zawieszeniu broni między Niemcami a Związkiem Radzieckim 4 września 1944, tutaj zawieszenie broni w Finlandii, została przez Niemców zrównana z ziemią, żeby nie zostawiać. Linia kolejowa służyła do dostarczania żywności stacjonującym tu żołnierzom. A tak jak już mówiłem, została wybudowane te umocnienia przez Finów w 1940 roku po wojnie zimowej. Natomiast zostały dopiero wykorzystane przez Niemców w 1944. Tutaj też mamy mapkę. Ja jestem dopiero na początku, jakby jest cała droga. Tutaj się ciągnęły te zasieki. Tu była ta stacja kolejowa, czyli tutaj te pozostałości tych bloków betonowych. To właśnie ze stacji. Tutaj była stacja między tymi drzewami. Turystycznie fajnie się zwiedza takie miejsca. Natomiast to, co się dzieje na świecie, nie napawa optymizmem. Bo okopy minęło 100 lat od Wielkiej Wojny, gdzie chyba system okopów został doprowadzony do perfekcji, a to dalej jest używane. Ta wyrwa to jest wyrwa po wysadzonym bunkrze. Bunkier numer 12 z jednym karabinem maszynowym. Tak wyglądał w środku. Tu mamy stanowisko strzelca. No i kwatery. Tutaj już płytsze kopy zostawione, chyba przekopane przez całą długość. Natomiast one oryginalnie podejrzewam, że były głębsze. I tak przez 4,5 km. Co chwilę stanowiska strzeleckie. Teraz spokojny las. Ja to nie lubię wchodzić w takie dziury. Latarki nie wziąłem zresztą. Tutaj mamy właśnie stanowisko karabinu maszynowego. A tutaj dalej się szło do bunkru. Kolejne stanowisko strzeleckie. Tu już jest normalna wysokość. Ja idę wyprostowany.
latarkę tam wszedł. Jest stół. Były drzwi. Ciemno, nie widać nic. Dobrze. Dobra, wracamy. Film jest długi, ale specjalnie pokazuję. Chciałem wam pokazać, jak się idzie tymi okopami, jakie to jest rozległe. I to jest dopiero kilkadziesiąt pierwszych metrów. A tak jak już mówiłem, przez najbliższe 4,5 km. No dobrze, idzie się taką ścieżynką leśną, dróżką. Po boku cały czas ciągnie się okop. No i można przejść cały tutaj ten szlak. Ale z tego co widzę, właściwie wszystko wygląda bardzo podobnie. Nie wiem, może przy tych większych punktach jeszcze coś by było napisane, ale i tak te moje wynurzenia i ta moja wycieczka śladami przeszłości chyba już jest troszeczkę za długa. Wiem, że te ujęcia nie są takie dobre jak zazwyczaj, bo to nie ja jestem operatorem w naszej ekipie tego sprzętu. Ja to bardziej zdjęcia. No i kierowca. Ale coś tam chyba się uda z tego zmontować. Wracamy do Rydwana i ruszamy dalej. Tutaj mamy źródło naszego dzisiejszego obiadu. Straszne. Dlaczego tak powiedziałeś? Bo tak jest. Dzisiaj będziemy mieć z reniferów burgery. Córeczki milusie. No pewnie, że milusie. Świnki też są milusie. I różne cielaczki też są milusie. Chyba je strasznie gryzą jakieś muchy. Takie puchate rogi mają. Tak, to się jakoś nazywa. To Ten meszek taki. ten meszek, jak tak, się że jak im ogląda schodzą. renifery w zoo, to są, no już nie mają takiego meszku właśnie. No inaczej wyglądają renifery, nazwijmy to na wolności. Wiadomo, że one są też hodowlane. Mają nadajniki GPS na te obroże. Wczoraj ten renifer, którego spotkaliśmy na szlaku, też miał taką obrożę. No, to One są takie półdzikie, tak jak w Norwegii. tak. No, jak wszędzie tutaj w Laponii. Gdzie my w ogóle się znajdujemy? Nie jesteśmy jeszcze u Świętego Mikołaja, gdzie renifery można podejść i pogłaskać. No co? Chodź. Nie chcesz? Nie chciałbyś? On by nie chciał. On się obraził o te kotlety. No dobrze, wracając. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Parku Narodowym Oulanka. Zmierzamy do wodospadu Kjuta-Kongas. Są dwa tutaj w okolicy wodospady. Jeden to jest właśnie ten, a do drugiego chyba trzeba, nie znalazłem, którędy dojść, jak dojść, więc pewnie to jest jakaś dłuższa wyprawa. Ewidentnie szlak przyjazny psiarzom, co właściwie drugi. My na razie jesteśmy chyba jedynymi, którzy idą bez psa. Oczywiście na smycz. To już chyba nasz trzeci park narodowy. Trzeci. No tak, no bo tego punktu widokowego to nie liczymy. I w sumie każdy z tych parków narodowych inny. Niby wszędzie jeziora, a za każdym razem trochę inaczej jest.
Właśnie przeczytaliśmy, że tutaj w tych lasach żyje tajemniczy lud duszków, elfów, Hissi. Zawsze uciekają i są z innego świata, kiedy zobaczą nas, dużych ludzi. Więc trzeba iść bardzo, bardzo cichutko. Ta ulanka, znaczy przynajmniej ten fragment parkowy taki. Po tym wczorajszym to jak spacer po parku. Tak. No ale skoro jest szlak niedźwiedzi 80 km, to myślę, że jest rozległy park narodowy. Chyba to jest jeden z tych większych tutaj. Ja nie mówiłam o wielkości, tylko o Trudności trudności szlaku. szlaku. Nie jest jakiś... Myślę, Trudny. że spokojnie tutaj z dziećmi można przyjechać. Jak najbardziej. Jak Na upartego to chyba z wózkiem Coś by ma. można nawet było. Już to chyba mówiłem. Natomiast dla mnie największym zaskoczeniem tutaj w Finlandii jest to, jak ona jest górzysta. Jak jest dużo takich w sumie skalistych też terenów. No takie wyobrażenie człowiek ma, że Finlandia to jeziora i bagna. A taka właściwie to jest Estonia. W Finlandii oczywiście też są te jeziora, tam na tym południowym wschodzie. Nawet jak to Finowie żartują, w tym obrębie, jak jest mapa Finlandii, tutaj jest ten południowy wschód, że tutaj są wszystkie jeziora, a tutaj tysiące więcej. Więc natomiast tak, to nie jest tak, że tylko są właśnie jeziora, bagna i komary, chociaż komarów jest bardzo dużo. Przy wejściu na szlak jest taka mała wystawa, między innymi o szlaku Karhunkierros, czyli okręgu niedźwiedzia, tak? Szlaku niedźwiedziego. Nazwa wywodzi się z czasów, kiedy polowano tutaj na niedźwiedzie właśnie. Jest między innymi informacja, żeby się niedźwiedzi nie bać, bo generalnie niedźwiedź człowieka nie zaatakuje, no chyba, że go się wystraszy albo będzie ranny. Taka ciekawostka. Tak, dzisiejszy odcinek upłynie pod znakiem reniferów, bo doświadczymy ich właściwie wszystkimi zmysłami. A więcej o tych w sumie niesamowitych i sympatycznych głupolach możecie usłyszeć na filmach z naszej zimowej wyprawy za koło polarne. No właśnie. Za każdym razem, jak je przekraczamy, to dla nas małe święto. Nas po prostu Arktyka zachwyca. Chyba każdy ma takie swoje miejsce, które jest naj. Oficjalnie Frydwan 2.0 przekroczył koło polarne. Jesteśmy w Laponii.
Tu się oddycha. Jedziemy i jedziemy. Chciało nam się kawy. Już była pora na kawę, a słoneczko tak grzało. A tak droga Jak bujała. te renifery, tak, też takie Tak ospałe. jest. Jak stanęliśmy, nawet nie pamiętam jakie to miasto w sumie. Miasteczko pośrodku niczego, nad rzeką. Rzeka się już bardzo długo tam nam przewija. Kitinen, jak te wszystkie rzeki północy, olbrzymia, ogromna rzeka. Miasto się nazywa Sodankyla. Tu też przed chwilą jeden kamper stał z Odjechał Francji, z Francji, a teraz teraz przyjechał ze ze Szwecji. Szwecji. Ale nie można tu spać, bo to tylko Tak, jest zakaz Dzienny. między 21 a 8 rano parkowania. Jesteśmy na wysokości w sumie Lefotów. fajnie. To zupełnie inne krajobrazy. Ale gorąco i duszno dzisiaj. Co by się spodziewało, że na tej wysokości tak będzie? No, 26 stopni było. 29 jak sprawdzałam tam wcześniej. To nie jest jak normalne na północy. Nie tak Nie. nam się północ kojarzy. Swetry zabraliśmy, że może się przydadzą. Skarpety wełniane. Tak jest. A tutaj się okazuje, że za mało krótkich gaci. Love Church. Lapoński kościół? No to jakby tak. Został wybudowany w 1689 roku. Właśnie tutaj The Lap Church of Sodankyla. Jest jednym z najstarszych drewnianych kościołów w Finlandii i zawiera nawet tradycyjne budownictwo. Jest zbudowane w tradycyjnym stylu średniowiecza tutaj japońskiego. Też tak pachnie wędzonym drewnem. Niecały rok człowiek żył chłopaszek. Fajnie napisane daty, nie? Jak ułamek. Rzeczywiście. 1 lipca 1842, 19 kwietnia 1907. Szkoda, że nie można wejść do środka już. Spóźniliśmy się. Znaczy w sumie nie mieliśmy tu wchodzić w ogóle. Szukamy stacji. O, jest ABC. Jest ABC? Bałam się, że tu tak na północy bardziej to już tych ABC nie ma w sumie. Za 50 metrów. To jest. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą. Kurczę, ile tych kamperów. Jest polski kamper. Rzadki widok. Głównie Finowie podróżują po Finlandii. W tej części dopiero trochę Niemców, trochę Szwedów i Francuzów. Dzisiaj taka miejscówka. Tłoczna jak na kempingu. Ale trudno. Tam w dole więcej kamperów stoi. Chyba z 5. A miało być więcej reniferów niż ludzi. Jesteśmy za 66 równoleżnikiem, czyli za kołem podbiegunowym. Nasza pierwsza miejscówka na prawdziwej północy. I cóż to będziemy robić? W końcu będziemy gotować. Jest godzina za 29, co prawda troszkę późnawo, ale słoneczko świeci. Upał zelżał, bo jest jakieś 20 stopni. Troszkę mógł tutaj nas chce jeść. Cóż tu nabyliśmy? Udało nam się nabyć takie burgery z renifera.
Więc będziemy sobie je dzisiaj smażyć. Odrobinkę soli. Prawie jak Makłowicz. Prawie robi wielką różnicę. Nie będziemy tego doprawiać, żeby tego mięsa jakoś smaku nie zabić za bardzo. Ale odrobinkę pieprzu. Jeszcze będziemy z drugiej strony. I kupiliśmy rozmarynu. Najfajniejszy byłby jałowiec, tak, ale jakby jeśli nie ma co się lubi, No, rozmaryn też będzie dobry. dokładnie. Troszkę tak, tylko dosłownie, żeby podbić smak mięsa. No dobra. 3-4 minuty z każdej strony, żeby mięso nie było suche. Chlebek też sobie zgrillujemy. Do tego. Rzeczy podgrzejemy na patelni. No tak, podgrzejemy na patelnię. Tak. Niestety przyjechaliśmy trochę dość późno na tą miejscówkę, więc najlepsze miejsca, tutaj na przykład tak jak to pamięci Państwo z Francji, to jest miejscówka 10/10 wtedy. Ale damy radę. No, smacznego. Jak? Pyszny. To chyba nie będzie nasz ostatni. Na pewno nie. Renifer jest generalnie chudym mięskiem, więc jest naprawdę bardzo sympatyczny. Nie tylko z wyglądu. Mhm. Opowiadałaś o chlebku? Nie opowiadałam o chlebku. To jest taki chlebek fiński, żytni. Założenie tego chlebka jest takie, że będę mógł długo leżakować. Postanowiliśmy zamiast bułek do hamburgerów użyć takiego chlebka. I to była świetna decyzja. Mhm. Też dobry pomysł z podgrzaniem go na patelni. Gdybyśmy grilla mieli, to byśmy zgrillowali pewnie. Tak jest. Pycha, naprawdę, żadnego sosu nawet nie potrzeba. Bardzo soczyste to mięso, pyszne. Polecamy. Tym smakowitym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. My zakochaliśmy się w mięsie renifera. Polecamy wszystkim mięsożercom. Jest niesamowite. Wierzcie nam, tego po prostu trzeba spróbować. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.